No siemanko, Michu Michalski z tej strony. Cały czas, stety lub niestety, w Wietnamie, konkretnie w Ho Chi Minh. A dlaczego, to właściwie opowiem Wam za chwilę. Po prostu nie chcą nas właściwie to wypuścić stąd. Nie to, żeby nam się tak bardzo spodobało, właściwie to podoba nam się, jest naprawdę super, no ale nie za bardzo możemy stąd wyjechać. Dlaczego? Dowiecie się już za chwilę. Więc byliśmy już w sumie na lotnisku, w drodze do Tajlandii, konkretnie do Bangkoku. Jednak odbieramy bilety i okazało się, że Jessa, moja dziewczyna, ponieważ jest z Filipin, wyszła jej wiza trochę wcześniej, o czym wiedzieliśmy, ponieważ oni mają wizę na 21 dni, my mamy na 45 i zapomnieliśmy jej przedłużyć. Co za tym idzie? Przekroczyła termin przez ponad 24 dni. Jeśli przekroczycie do 15 dni, to czeka Was grzywna na lotnisku i możecie lecieć w ten sam dzień. Praktycznie nie spóźnicie się na samolot, który macie zabukowany. Jednak jeśli przekroczycie to 15 dni, no to już jest lipa. No i teraz nie wiadomo, ile będziemy musieli czekać. Czekamy już prawie 2 tygodnie. Pewnie zostaniemy tu na święta, również na Nowy Rok. Hotel w Bangkoku niestety musiałem zapłacić. W Hanoi zobaczymy. No i nie wygląda to zbyt ciekawie. Generalnie jeśli się spóźnicie z przedłużeniem wizy, bo można to było zrobić online, tylko że ona gapa sobie tego nie zapisała, a my w czasie podróżowania, praca, wszystko, zwiedzanie, no i mi też jakoś to wypadło po prostu z głowy. Ona jest w sumie w swoim 3. kraju teraz, bo byliśmy razem w Tajlandii już wcześniej, w Kambodży, no i teraz Wietnam. No i przegapiliśmy po prostu termin. No, zdarza się. I teraz tak, trzeba iść do urzędu imigracyjnego, złożyć tam papiery. Te papiery trzeba przetłumaczyć z certyfikowanym tłumaczeniem. Trzeba tutaj sobie znaleźć tłumacza. Trzeba to wszystko zanieść. No i później trzeba czekać, aż do Ciebie zadzwonią. Więc najlepiej jest też mieć wietnamski numer. Później idzie się na rozmowę. Trzeba się wytłumaczyć, powiedzieć, dlaczego się spóźniło i tak dalej. Do tego zapłacić karę i jest jeszcze dodatkowe fee. Z tymi karami to jest różnie, ponieważ mieliśmy wylecieć 8, ja zostałem z nią, jednak mi również wychodziła wiza, więc też musiałem wylecieć, zrobić tak zwany visa run, wylecieć, a że miałem bilet, który kupiłem od razu, jak dowiedziałem się, bo myślałem, że załatwimy to w ciągu 24 godzin, będzie po sprawie i na następny dzień lecimy. No jednak nie jest tak prosto. Ze względu na to, że już miałem ten bilet, postanowiłem go wykorzystać, polecieć do Bangkoku, zameldować się tam w hotelu i na następny dzień sobie po prostu wrócić. Poleciałem tylko z plecakiem, wszystkie rzeczy zostawiłem tutaj, wzięliśmy kolejny hotel. No i wchodzę na lotnisko, no i mam 1 dzień overstay, to znaczy, że jestem 1 dzień za długo. Wzięli mnie tam do pokoju, zrobili lekki wywiad, dlaczego, co i jak. I w moim paszporcie tak jakby było napisane, że to jest 28, ale to był tak naprawdę 8, a ja wylatowałem 9, więc miałem 1 dzień. W internecie taka grzywna podobno powinna kosztować 500 000 dongów, czyli jakieś tam 10 euro, powiedzmy, coś takiego. Jednak mnie skasowali na 1,5 miliona. Skasowali mnie, nie dali mi żadnego kwitku, dali mi tylko papierek do podpisania, także wydaje mi się, że mnie skroili po prostu. I mogłem lecieć, później na następny dzień wróciłem, pokazałem paszport, podstemplowali mi to, mam kolejne 45 dni, więc na luzie. Tutaj akurat nie robią problemów, tak jak ostatnio robią takie problemy w Tajlandii, jeśli robicie takie visa runy. No i kurde, teraz nie wiem, czekamy Póki co sprawa jest ciężka. Wydaje mi się, że święta zostaniemy tutaj, a co dalej to się okaże. Jeden hotel już przepadł, kolejny już w drodze.
Także resztę planów również trzeba anulować, trochę pozmieniać. No i Wietnam jest w sumie fajny, Ho Chi Minh fajne miasto, także zobaczymy, jak nam to pójdzie i ile nam to zejdzie. I myślę, że w tym materiale dowiecie się konkretnie, jak nam poszło. Mamy tutaj taki hotel z małym balkonem, ale na balkonie są tylko okna. Dwa. I tutaj, jak teraz pójdziecie do końca tej ulicy i skręcicie w prawo, tam macie Walking Street. Mega impreza. Później was tam zabiorę. A tutaj masaże, restauracje i tak dalej. Nie wiem, czy tam wyjdziemy w drugą stronę. Dość znana ulica. Wcześniej mieliśmy trochę inny hotel, który wziąłem tylko na jeden dzień i całe szczęście. No to była taka nie za fajna dzielnica i też ten hotel nie był zbyt przyjemny. Generalnie jeśli bukujecie hotele w Wietnamie, to dobrze jest poczytać opinie. No i te hotele są zwykle bardzo małe, po 15 m². My się nie mieścimy, my wolimy takie 20-25 i też są tańsze hotele w takich cenach, jednak no niestety standard jest czasami taki średni. Nie będę Wam tu pokazywał, bo już tu siedzimy od jakiegoś czasu. To jest już nasz drugi hotel. Cały czas kręcimy się wokół District 1 i naprawdę fajne rzeczy tutaj są, także w sumie to nie ma tego bólu, że musieliśmy tutaj zostać, bo jest w sumie fajnie. Ja mam kolejne tam 45 dni, no a kiedy dostaniemy tą wizę, to niestety trzeba czekać. Pani nam powiedziała, że jest bardzo dużo ludzi, mają mało staffu, no i niestety trzeba czekać. Bardzo możliwe, że zajdzie na tym koło miesiąca. Także zobaczymy, może i święta, może i Nowy Rok również zostaniemy tutaj. No siemanko, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Powoli tutaj ogarniamy w sumie te rzeczy, które mieliśmy zaplanowane w Tajlandii. Także ogarnąłem sobie zęby, tylko czyszczenie. Jess zrobiła jakieś plomby, również czyszczenie, poszliśmy na małe zakupy. Generalnie są tu bardzo fajne i tanie rzeczy, dobre jakościowo. Tą koszulę też w sumie tutaj kupiłem. Zaraz Wam pokażę, co dzisiaj dorwałem. Kupiliśmy sobie też perfumy normalnie za 7 euro, ale zobaczycie jakie. Więc ja mam Toma Forda Nor. Oczywiście to są podróby, wiadomo, ale pachną dość podobnie. Wiadomo, że nie będą tak bardzo trwałe jak oryginały, bo oryginały kosztują około 3000 baksów, a Jess ma tutaj, co masz, Oriana. Generalnie to pachnie jak jakieś cukierki, ale też spoko. Za 7 euro myślę, że można zaryzykować. Tak to wygląda. I tu Jess ma jeszcze jakieś cukierki, ale do tego to Wam nie będę akurat pokazywał. Ja mam tutaj 3 takie koszule, również prawie w cenie tych perfum. Trochę droższe, bo perfumy 200 000, a koszula 250. Tutaj Made in Vietnam, tutaj mamy laktozę, Made in Kambodża i tu mamy jeszcze Tommy Hilfiger. Elegancka koszula z długim rękawem, bardzo dobry materiał, zobaczymy. Generalnie w Ho Chi Minh macie bardzo dużo sklepów, jeśli pochodzicie po ulicach, macie night markety, jest wszystko, ale polecam iść do parku Lei Lai i tam w tym parku jest taki food court Asian Food Town. Dobra, Asian Food Town. To jest w samym centrum District 1 i jak tam zejdziecie, to macie właśnie stoiska z różnymi ubraniami, perfumami, błyskotki i tak dalej. Powiem Wam, że tam jest chyba najlepszy wybór, bo też chodziliśmy po sklepach naokoło miasta trochę wcześniej, ale tam jest tak trochę słabo i też trochę zdzierają. A tam mają naprawdę bardzo niskie ceny, do tego jeszcze można się targować i można coś fajnego wyrwać. Także polecam. No siemanko, więc zrobię Wam teraz update. Nagrywam z Bali, więc tak jak widać udało nam się wydostać, ale generalnie czekaliśmy lekko ponad miesiąc. Czekaliśmy jakiś miesiąc na telefon z urzędu, żeby przyjść na rozmowę. Na taką rozmowę też trzeba przyjść z tłumaczem, ponieważ oficer nie mówi po angielsku. Do tego jeszcze tam trzeba wypełnić jakieś dokumenty, więc około 2 milionów musicie zapłacić za tłumacza. No i później około miesiąc czekania. Później po takiej rozmowie
dostajecie kolejny telefon. Musicie zapłacić oczywiście karę. Za ten overstay wyszło 20 milionów. Przeliczę Wam to, ile to jest na Wam polskie. Jeśli macie overstay dłuższy niż 2 tygodnie, wtedy się zaczynają problemy. Jeśli macie krótszy, to zwykle jest to tylko kara na lotnisku i możecie lecieć dalej. Więc no tak jak widać, miesiąc dłużej w Wietnamie, ale później polecieliśmy na kolejny tydzień do Bangkoku, jak już dali nam zielone światło, bo zwykle dadzą Wam termin od kiedy do kiedy musicie opuścić kraj. Poleciliśmy na tydzień do Bangkoku, załatwiliśmy e-wizę. Ja takiej e-wizy nie musiałem załatwiać, ale wynajęliśmy do tego agencję, więc agent się tym wszystkim zajął. Taka wiza, e-wiza na 90 dni kosztuje jakieś 4 miliony. To było multiple entry chyba, albo single entry, także możecie wlecieć raz albo kilka razy, już teraz nie pamiętam, ale zależnie od tego, ile czasu macie na wyrobienie tej wizy, to cena rośnie. Bo niektórzy robią takie wizarany właśnie, że lecą na przykład na 2 dni i później wracają. Chodzi o to, że na tą wizę można tylko aplikować, gdy jest się poza Wietnamem. Więc tutaj na tym polega cały trik. Więc po tygodniu w Bangkoku wróciliśmy gdzie? Standardowo do Saigonu, a później polecieliśmy trochę wyżej do Da Nang, do Nha Trang i później z powrotem do Saigonu, także zrobiliśmy kolejne czyszczenie zębów. To czyszczenie zębów, nie pamiętam czy Wam mówiłem, ale 350 000 ono kosztuje. No i te implanty jednak zrobiliśmy. Za implanty wyszło trochę drożej, ponieważ zrobiliśmy 2 od razu. Same wkręty, później trzeba czekać jakieś pół roku, aż one się wyleczą. Za to wyszło 50 kolejnych milionów. Przeliczę tutaj. Także pod względem opieki medycznej Wietnam naprawdę bardzo spoko, ale musicie uważać, żeby przypadkiem nie zostać za długo, bo no, będzie problem, z czym się można liczyć na kolejne koszta i to nie za małe. Ale jak dla mnie mi to akurat właściwie pasowało, bo podoba mi się Wietnam, tylko tyle, że nie mogliśmy za bardzo nigdzie podróżować, przemieszczać się poza Saigonem, no bo nie wiadomo kiedy do Ciebie zadzwonią, a jeśli zadzwonią, to najlepiej jest od razu przyjść w ten sam dzień, później idzie się na rozmowę, później trzeba przyjść na kolejną rozmowę z tym tłumaczem, także no jest z tym trochę roboty, ale jest to do ogarnięcia, nie ma tragedii. Teraz jesteśmy na Bali, po kolejnym tam 45 dniach mniej więcej w Wietnamie. Poleciliśmy do Bali, tutaj będziemy jakiś miesiąc. Wygląda to mniej więcej tak. Mamy tutaj taki fajny ośrodek z basenem. Tutaj jest jeden basen, tam jest drugi basen. Bardzo przyjemnie, ale jest bardzo ciepło. No i to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Zostaw łapkę w górę, subika i siemanko, pozdrówki, elosz.